Wkoło czerń dostrzegasz tylko postacie z osłoniętymi twarzami z założonymi kapturami. Czujesz przeszywający chłód oślizłych ścian oraz trupie dźwięki odbijające się od murów. Teraz już wiesz, że zostałeś na 40 minut uwięziony w mroku płyty. Mgła Exercises in Futility. Mgła powstaje w 2000 roku w Krakowie. Duo składa się z wokalisty, gitarzysty i basisty o dźwięcznym pseudonimie M. oraz perkusisty Darkside'a. Z początku miał być to czysto studyjny projekt pana M razem z Darrenem z Kriegs Maschine. Panowie razem nagrali 2 dema, 2 epki i split. W 2006 roku Darren odchodzi, a jego miejsce zastępuje Darkside. W 2008 podpisują kontrakt z Northern Heritage Records i wydają debiut Groza. W 2012 po wydaniu With Hearts Toward None grają pierwsze koncerty. W 2015 wydają płytę Exercises in Futility, o której to płycie powiem parę słów. W muzyce mgły czuć wyraźnie ducha podziemia, którego de facto nigdy nie opuścili. Te czarne, zakapturzone postacie, osłonięte twarze ukazują ciemność zawartą w ich muzyce. A jest w niej nihilizm, samotność, melancholia, ukryta gdzieś w głębokich pokładach dusz. Ich muzyka to klasyczny black metal, jednak zagrany z finezją. Oni nie wynajdują koła na nowo, jednak dobrze wiedzą, dokąd zmierzają, a robią to w sposób genialny. Exercises in Futility balansuje między surowością a transem, kształtowaną przez rozwleczone, powtarzające się riffy, które wprowadzają nas w świat nieprzebranej, niekończącej się nocy. Jest to klasyczny, dynamiczny black metal, bez żadnych udziwnień, bez pasaży klawiszowych, jednak ze specyficzną dla gatunku melodyką, która od początku do końca trzyma w napięciu. Osobnym tematem jest tutaj gra Darkside'a na perkusji. Brzmiona bezlitośnie, jest skondensowana i równa, zawierająca mnóstwo brzmień talerzowych, które atakują nas w każdym kawałku swoimi blast beatami. Jest to obecnie jeden z najlepszych perkusistów black metalowych. Jak się ogląda go na żywo, to po prostu kopara opada. Gitary z perkusją brzmią bardzo spójnie, tak jakby były ze sobą sklejone. Ja jednak perkusję wysunąłbym trochę do przodu, żeby zaprezentować te ponadprzeciętne umiejętności Darkside'a. Teksty poruszają tematy bezsensowności ludzkiego życia, braku celu we wszystkim. Ten pesymizm wylewa się z każdego wersu, z każdej zwrotki. M zaś swoim chrapliwym wokalem, zawierającym sporą ilość niskich tonów, jeszcze dobitniej przekonuje nas o tym, że wszystko jest nic nieznaczącą łudą. Wyrzuca z siebie teksty w stylu „Wielka prawda jest taka, że jej nie ma”. Na album składa się 6 utworów o średniej długości trwania 7 minut nastrojowego, hipnotycznego black metalu. Nie wiem tylko, czy dobrym pomysłem było numerowanie tych utworów, bo jednak tytuł zawsze wprowadza w klimat kawałka. A teraz przy muzyce z tej płyty możecie sobie zawsze poćwiczyć. Mam nadzieję, że ćwiczenia nie będą bezsensowne, tylko pójdą w mięśnie. Nadszedł czas, by posłuchać fragmentów tej agresywno odrealnionej muzyki. Album rozpoczyna się przetworzonymi gitarami, jakbyśmy słuchali muzyki przez telefon. Następnie wchodzi ten kroczący rytm perkusji, wściekły wokal oraz gęste riffy. Jest tutaj dużo zmian tempa, od wolnych po szybkie, zaś tekst mówi, że rozpacz pojawia się w każdym działaniu i żebyśmy palili mosty tak, jakby jutra nie było. Czwórka zaczyna się niepokojącym riffem, który przeradza się w blackowe tremola z fajnie akcentowanymi frazami. W ogóle utwór jest bardzo przebojowy. Zaś tekst mówi, że niektórzy rodzą się tak jak narody i trwają, czekając tylko na przedłużający się ich upadek. Dotarliśmy do piątki, czyli do opus magnum mgły. Utwór rozpoczyna się katedralną wręcz zagrywką i miarowym rytmem, aby następnie przerodzić się w sztormowe riffy. Wściekły wokal oraz syczące talerze walczą z burzą nienawiści i zła. Tekst zaś błogosławi rzemieślników, którzy wytworzą narzędzia, aby pozbawić nas złudnych marzeń. Dla pewnej różnorodności na zakończenie szósteczka, utwór zaczyna się gitarami akustycznymi oraz szeptami, by w pewnym momencie przerodzić się w furię gitarowych riffów oraz blastów. To najostrzejszy numer na płycie.
Tekst również jest pesymistyczny. Mówi, że życie jest błądzeniem po górzystych ścieżkach oraz kolejną kartą w podręczniku z bezsensownymi ćwiczeniami. Zobaczmy teraz okładkę i wkładkę. Całość jest utrzymana w czarno-białej konwencji właściwej dla black metalu i podziemia. Na okładce umieszczono pokurczonego, nagiego, niewidomego człowieka, przepasanego tylko na biodrach jakąś podartą szmatą. Ma wyciągnięte ręce z powyginanymi palcami i twarzą wzniesioną do góry. Kroczy ścieżką przez ciemny las, krzyczy i widać, że bardzo cierpi. Okładka ukazuje ślepca zmierzającego nie wiadomo dokąd, pełnego bólu i udręki i krzyczy: dlaczego ja? Na pewno cover jest odniesieniem do tematów na płycie, bardzo pesymistycznych. Z lewej na górze logo mgły, na dole z prawej tytuł. Wkładka wieje surowizną na kilometr. Na czarnym tle na każdej stronie jest wydrukowany jeden tekst do utworów w kolejności rzymskiej od 1 do 6. Na stronie zamykającej wkładkę podano informacje, kiedy płyta została nagrana oraz wyszczególniono muzyków oraz strony www do serwisów związanych z zespołem. CD jest w formie jak najbardziej klasycznej, czyli na srebrnej surowej płycie na czarno wydrukowano logo zespołu, a pod spodem tytuł albumu oraz podano wydawcę i numer katalogowy wydawnictwa. Na stronie zamykającej pudełko widnieje sentencja dotycząca postaci z okładki. Jest coś w sztywnej postawie niewidomego. Jakby wyciągnięte ramiona wyginały się, by przekazać swoją ślepotę innym. Pod spodem logo Northern Heritage i No Solace. Mgła jest obecnie jednym z największych zespołów black metalowych. Ich sztuka opiera się na tradycyjnym podejściu do black metalu, jednak daleka jest od przeciętności. Jest agresywna, nihilistyczna, wyalienowana. I co ciekawe, swoją wielkość osiągnęli nie siląc się na unikalne patenty. Są po prostu szczerzy. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!